A w dzisiejszym odcinku Horizon 12 dBi, pasmo 2,4 giga, dwie sztuki, dlatego że w punkcie dostępowym RTAX56U mamy dwa wyjścia antenowe, więc mógłbym podłączyć inną jakąś małą antenkę lub założyć sztuczne obciążenie. Tam pod nimi leży przykryty folią aluminiową, żeby się nie grzał, właśnie ten RTAX56U, o którym mówiłem. I pojedziemy sobie na testy, bo wielu ludzi zastanawia się, na jaką odległość można by było połączyć się smartfonem z punktem dostępowym, który mamy gdzieś w domu, przy pomocy takich anten. No więc zaczynamy. Jesteśmy na odległości 1270 metrów i za chwilę zmierzymy sobie transfer. Dalej już tam nie mogę jechać do tyłu, bo nie widać budynku. Krzaki są po prostu, drzewka, krzaki zasłaniają już widoczność optyczną, także mierzymy sobie tutaj i zaraz Wam pokażę, co nam wyszło. Tutaj ten sygnał się waha, tak jak mówiłem. Popatrzcie sobie sami. Pamiętajmy, że jesteśmy na skrajnej odległości 1270 metrów, także nikt normalnie tak nie używa. To jest tylko na celu pokazanie, na jaką odległość faktycznie można się jeszcze połączyć. Natomiast podjedziemy sobie bliżej, na odległość około 400 metrów, żeby jakiś mieć normalny, stabilny transfer, gdzie będziemy mogli tym telefonem sobie trzymać go poziomo, pionowo, żeby to nie miało wielkiego znaczenia. Także jedziemy dalej. Jesteśmy na odległości 400 metrów około. Puszczamy sobie iPerf i mierzymy. Ja sobie to tutaj zloguję, puszczę Wam na ekran, żeby było fajnie widać. Tak jak widzicie, około 30 bywa i więcej. Zaraz zrobimy sobie to samo w pionie. Puścimy jeszcze raz. Damy telefon pionowo. No trochę jakby gorzej, około 25 maksymalnie. No jest dosyć dużo sieci we wiosce, które zakłócają oczywiście. Tutaj nie jesteśmy sami, jeśli chodzi o pasma radiowe, także to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Jeszcze raz sobie puścimy poziom, trzymając iPhone'a. Jeszcze raz puścimy sobie. No tak jak mówiłem, tam dwa razy Horizon 12 dBi, punkt dostępowy RTAX56U, podłączony dwoma konektorami do tych właśnie dwóch horyzonów. No w terenie jakby nie patrzeć, aha, i bardzo ważny, kanał 20 MHz, nie 40, tylko 20 MHz, czyli zwykły kanał standardowy. Ok. Podsumujmy sobie wyniki tych pomiarów. Tak jak przed chwilą mówiłem, na kanale 20 MHz, w granicach 20, w zależności od tego jak się trzyma ten telefon, do 30 megabitów na sekundę. W miejscowości wioska, no, wszędzie sieci Wi-Fi, wiadomo, w każdym domu. Anteny, tak jak mówiłem, 12 horyzony. I cóż mogę dodać? Na tych odległościach około 400 metrów jesteśmy w stanie, powiedzmy, te kilkanaście megabitów sobie uzyskać spokojnie. Także jak są takie potrzeby, ktoś ma takie odległości gdzieś koło swojego domu i ma potrzebę zainstalowania takiego systemu z antenami zewnętrznymi, to jak najbardziej. Ewentualnie mogą być anteny oczywiście sektorowe. Naszym celem było pokazanie na antenach dookulnych, gdzie moglibyśmy się przemieszczać w dowolnym kierunku od tej anteny tam na bazie. I to było naszym celem. Także myślę, że w dzisiejszym odcinku wszystko i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam. Hej!